Witam Was serdecznie na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Dzisiaj pokażę kolejny z serii filmik o metodach łączenia włóczek. Dzisiaj pokażemy sobie na przykładzie dwóch kolorów włóczek i z takim oto efektem. Jest to efekt bez supełka, bez żadnego wiązania, szycia, tylko z użyciem igły dziewiarskiej. Także zapraszam serdecznie do oglądania i za chwilę dowiecie się, jak wykonać taki subtelny, delikatny i bardzo taki fajny do pracy sposób na łączenie włóczek. Zapraszam serdecznie. I czego potrzebujemy do tej metody? Dwóch włóczek, które będziemy sobie łączyć, a także potrzebujemy igły dziewiarskiej. Ja mam tutaj dwa rodzaje igieł dziewiarskich. Taką bardzo grubą, na ogół wykorzystuję do chowania nitek w robótkach, w swetrach, w jakichś takich dzianinach z grubszej włóczki. A tutaj mam drugą igłę dziewiarską, ale taką zdecydowanie cieńszą i właśnie tej dzisiaj będę używała. I na czym polega ta metoda? Ta metoda będzie polegała na tym, że bierzemy sobie dwie włóczki. Ja tutaj wzięłam dla kontrastu, żeby było widać to łączenie dokładnie. Wzięłam sobie włóczki o różnym kolorze, ale równie dobrze może to być włóczka w takim samym kolorze. Także to zależy po prostu, w jakiej jesteście sytuacji. I co robimy? Kładziemy sobie jedną włóczkę tak poziomo, drugą pionowo. Chodzi o to, że będziemy je tutaj zakładać tak i tak. Więc biorę sobie tą włóczkę, przekładam jej, tą, którą mam jakby u dołu, pod spodem, tak? Ta jest u góry, ta jest pod spodem, więc biorę sobie ją i nawlekam tutaj na igłę. Ok. I teraz chodzi o to, się tu przesunę na środek, chodzi o to, żeby tą włóczkę, tą igłę, nitkę, którą mam tutaj na igle, żebyśmy się tutaj wkuli w tą włóczkę. I chodzi o to, żeby ta tutaj nam się jakby tutaj wewnątrz zamknęła. Więc biorę sobie teraz tą włóczkę i tu staram się przejść przez środek. Chodzi o to, żeby na jak najdłuższej powierzchni, jak najdłuższej włóczce przejść tą igłą. I tutaj środkiem wplatamy jak najgłębiej, jak najbardziej do środka. I tutaj sobie przekładamy jeszcze. I pracujemy w ten sposób tą igłą, żeby po prostu staramy się, żeby wejść w środek. To i tak oczywiście nie będzie widoczne, dlatego że to jest włóczka w tym samym kolorze. Prawda? I sobie tutaj przeciągamy. Dobra, myślę, że wystarczy. I teraz sobie tutaj przeciągam w środku. Ok, jedną stronę już mamy. I teraz analogicznie robimy sobie w drugą stronę. Czyli teraz sobie nabieram tą końcówkę różową. Ok, nie było to łatwe, ale się udało, dlatego że mam tutaj taką dość cienką igłę, żeby mi oczywiście było dość łatwo manewrować później i tutaj się wkuwać, wbijać się w tą włóczkę. Więc teraz robimy w drugą stronę. Bierzemy i tutaj się wbijamy wewnątrz tej różowej włóczki i tak sobie środeczkiem kontynuujemy. Jeszcze troszkę. I przeciągam sobie teraz włóczkę, wyciągam, igła już mi nie będzie potrzebna, odkładam ją i teraz mamy
coś takiego. I jedyne co nam pozostaje, to delikatnie rozciągnąć. Rozciągamy sobie, rozciągamy. To sobie możemy jeszcze dłońmi wygładzić. I w ten oto sposób, jak widzicie, jest to bardzo mocne łączenie. Jest to łączenie takie, no myślę, że bardzo subtelne, delikatne, nie rzucające się w oczy. Świetnie nadaje się do, tak jak już wspominałam, do troszeczkę grubszych włóczek, dlatego że przy bardzo cienkiej, no jednak tutaj mamy przez ten mały fragment podwójną nić, prawda, więc jeżeli by to była bardzo cienka włóczka, może być to odrobinę widoczne, natomiast tutaj wygląda to świetnie, jestem bardzo zadowolona z efektu. I wyrabiając tak połączone włóczki, które są bardzo mocno w robótkę, po pierwsze ważną zaletą jest to, że to jest bardzo solidne łączenie, które no nie ma takiej możliwości, żeby się zerwało, a druga rzecz jest bardzo subtelne, nie mamy tutaj żadnego supełka, nie mamy tutaj żadnego zszycia, nie ma takiej możliwości, żeby to się rzucało w oczy, żeby to było widoczne. Jedyne, że tak powiem, mankament jest taki, że no przez ten krótki fragment po prostu jest tutaj podwójna włóczka i jest odrobinę grubiej. Natomiast przy projektach z grubych włóczek i tak myślę, że to się świetnie zgubi. W robótce nie będzie to widoczne i ładnie to po prostu wrobimy. I kiedy będzie wrobione, nie będzie kompletnie się rzucać w oczy. No a tutaj widzimy, że mi jeszcze troszeczkę wystaje, więc to sobie mogę śmiało uciąć. I mamy takie łączenie. Bardzo subtelne, bardzo delikatne, świetne. Nawet tak na pierwszy rzut oka, no może wiadomo, widzimy tutaj, że dotąd i dotąd jest podwójnie, ale mimo wszystko i tak jest bardzo subtelnie i delikatnie. Jest to świetny sposób, świetna metoda na łączenie podwójnych, dwóch różnych włóczek o różnych kolorach, ewentualnie, no oczywiście też z jednym kolorem też to będzie świetnie wyglądać i absolutnie nie będzie widoczne, gdzie to łączenie nastąpiło. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta metoda. Zachęcam Was serdecznie do oglądania, do subskrybowania. Stworzyłam na moim kanale playlistę, w której pokazuję tylko metody łączenia włóczek, przeróżne metody dedykowane do różnych grubości włóczek, do różnych sposobów pracy, także zachęcam do przeglądnięcia, do wybrania swojej ulubionej metody albo takiej, która akurat w Waszym projekcie się najlepiej sprawdzi. No i dajcie znać, która jest Wasza ulubiona i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do subskrybowania, do zostawienia łapki w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Co tydzień, 2 razy w tygodniu dodaję filmik w czwartki i w niedzielę. Także zrobię wszystko, żeby ten schemat zachować, żebyśmy się widzieli i słyszeli 2 razy w tygodniu. Pozdrawiam, buźka, pa.